Modyfikacja mikrofonu Turner Plus 3 w celu dostosowania go do współczesnych transceiverów krótkofalarskich. Mikrofon Turner Plus 3 posiada układ przedwzmacniacza, kompresji oraz wkładkę mikrofonową typu ceramicznego przenoszącą pasmo od 300 do 3000 Hz. Jest znany i ceniony za naturalne odwzorowanie brzmienia ludzkiego głosu. Mikrofon Turner Plus 3 powstał na początku lat 70. ubiegłego stulecia, czyli w latach, w których transceivery nie miały tak czułego wejścia mikrofonowego i posiadały inną impedancję wejściową od obecnie produkowanych transceiverów krótkofalarskich. Podłączenie tego mikrofonu bez modyfikacji do współczesnego transceivera skutkuje regulacją potencjometru, volume, maksymalnie do godziny 9. Wraz z dalszym zwiększaniem ustawień potencjometru, volume, następuje przesterowanie modulacji i staje się ona mało czytelna, nie wspominając o zakłóceniach, jakie może powodować. W związku z czym, aby wykorzystać pełen zakres potencjometru, volume, i dostosować odpowiedni sygnał wyjściowy, należy wykonać jedną prostą czynność, mianowicie, odkręcić podstawę mikrofonu i odlutować niebieski przewód od środkowego pinu potencjometru, volume, i wlutować szeregowo potencjometr montażowy 1 MΩ zaznaczony czerwonym kolorem na poniższym zmodyfikowanym schemacie. Następnie podłączyć mikrofon do transceivera, ustawić mic gain w transceiverze na maksimum, potencjometr, volume, w mikrofonie ustawić na połowę i podczas normalnego mówienia do mikrofonu z odległości 5 do 10 cm ustawić potencjometrem montażowym 1 MΩ odpowiedni poziom wysterowania ALC. Procedura ustawienia ALC powinna być opisana w instrukcji obsługi danego transceivera. Po tej procedurze można usunąć potencjometr montażowy 1 MΩ, zmierzyć jego rezystancję i wlutować rezystor o zbliżonej rezystancji. W prezentowanym mikrofonie po 50 latach od wyprodukowania, pomimo nienagannego wyglądu zewnętrznego i sprawnych wszystkich elementów zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych, oryginalne kondensatory elektrolityczne uległy degradacji i po zmierzeniu mostkiem RLC ich parametry były nieprawidłowe. Po wymianie wszystkich kondensatorów na współczesne kondensatory tantalowe SMD, problem ten został rozwiązany. Zamiast kondensatorów 5 mikrofaradów, można użyć kondensatorów o wartości 4,7 mikrofarada. Zamiast kondensatora 15 mikrofaradów, można użyć kondensatora 22 mikrofarady. Na wyjściu sygnału mikrofonowego zamiast kondensatora 5 mikrofaradów, można użyć kondensatora 4,7 mikrofarada lub 10 mikrofaradów. Płytka PCB mikrofonu Turner Plus 3 z oryginalnymi kondensatorami elektrolitycznymi. Płytka PCB mikrofonu Turner Plus 3 z nowymi kondensatorami tantalowymi. Schemat mikrofonu Turner Plus 3. Przerysowany schemat mikrofonu Turner Plus 3 z modyfikacją TRX. Wskazówka dotycząca sprawdzenia polaryzacji kondensatorów tantalowych. Sprawdzono, jakie napięcie wyjściowe peak-to-peak uzyska się z oryginalnego mikrofonu dynamicznego JAS-u MH31A8J podczas mówienia U do mikrofonu i to napięcie wyniosło 25 mV peak-to-peak. Przy maksymalnym ustawieniu potencjometru volume, napięcie wyjściowe wyniosło 113 mV peak-to-peak i jest to już bardzo głośna modulacja, ale nadal bardzo wyraźna i czytelna. Podczas modyfikacji mikrofonu Turner Plus 3 zostało ustalone, że najlepszą wartością rezystancji ustawioną dodatkowym potencjometrem 1 MΩ, która będzie odpowiednia we współpracy z zakresem regulacji potencjometru volume w mikrofonie, jest rezystancja circa 500 kΩ. Wlutowano zatem w miejsce wspomnianego potencjometru 1 MΩ rezystor 470 kΩ. Przy zastosowaniu takiej wartości rezystora, napięcie wyjściowe 25 mV peak-to-peak uzyskano ustawiając potencjometr volume w mikrofonie na trochę przed przedostatnią kropką. Optymalnym ustawieniem potencjometru volume do nawiązywania łączności DX będzie przedostatnia kropka, natomiast do rozmów lokalnych ten potencjometr można ustawić na godzinę 12, choć wszystko może zależeć od danego egzemplarza. Przy takich nastawach, dla testu uzyskano również bardzo dobrą modulację w AM i FM. Powyższy dobór rezystora jak i nastaw potencjometru volume należałoby sprawdzić w danym egzemplarzu dokonując stosownych pomiarów, choć niewykluczone, że w Twoim mikrofonie powyższe wartości mogą zadziałać z podobnym efektem.
Jeszcze jedna ważna uwaga, nie zaleca się mówić do tego mikrofonu z odległości większej jak 5 do 10 cm, ponieważ pojawia się wówczas pogłos otoczenia i to niepożądane zjawisko będzie słychać w eterze. Poniżej kilka schematów i płytek PCB mikrofonu Turner Plus 3 znalezionych w sieci.